Chusteczniki po prostu są fajne, bo wszystkim się przydają. I dziś taki bardzo prosty pomysł. Wystarczy wiedzieć, jakie ktoś lubi kolory, wybrać odpowiednie kwiatki, a reszta zrobi się sama. Proste prace podobają się prawie wszystkim, a jak pokombinujemy za bardzo, to po pierwsze nie wiadomo, jak to na końcu nam wyjdzie, a po drugie nie wiadomo, czy to cudo będzie się w ogóle komuś podobało. Dziś turbo prosty i szybki projekt. Wystarczy wiedzieć, jaki kolor ktoś lubi, w jakich kolorach ma urządzone mieszkanie, wybrać takie kwiatki, a reszta to jedno popołudnie. Wszystko zrobi się prawie samo. Do tej pracy wybrałam papier w odcieniach fioletu i różu, ale ten papier występuje jeszcze w kilku innych kolorach, więc wystarczy zerknąć u nas na sklepie Inspirello i może coś od razu będzie pasowało. Chustecznik pomalowałam na biało farbą akrylową. Z papieru ryżowego wydarłam kwiatki najlepiej jak potrafiłam, a teraz troszkę pokombinuję, żeby te bukieciki do siebie fajnie pasowały. Bo prawdę mówiąc, jeszcze chyba nigdy tak nie było, żebym wyrwała coś z papieru ryżowego i po prostu przykleiła. Chyba nie byłoby to źle, żeby po prostu wyrwać i przykleić i nawet w tym wypadku bez kombinowania praca wyglądałaby całkiem fajnie. Ale mam takie przekonanie, że jak troszkę tutaj włożę jeszcze inwencji własnej, jeżeli jeszcze troszkę dopasuję te bukiety, to całość będzie lepiej wyglądała i kompozycja będzie bardziej udana. A może po prostu lubię ten cały proces dopasowywania wzorów tak, żeby według mnie pasowały najlepiej jak tylko się da? Przyklejam jak zwykle klejem do decoupage, smaruję powierzchnię, przykładam wzór, a potem ten wzór, czyli papier ryżowy od góry także zasmarowuję klejem. I w trakcie pracy zastanawiałam się, czy troszkę tego pomysłu nie urozmaicić. Można by dodać odrobinę jakiegoś lakieru nabłyszczającego albo dodać jakiś ładny szablon. To wszystko by super fajnie wyglądało złożone do kupy. Ale to ma być naprawdę prosty chustecznik, więc nie kombinuję, tylko przyklejam, lakieruję i właściwie już jest gotowe. A gdy nareszcie przykleiłam już wszystko, co chciałam, tam gdzie chciałam, został mi taki jeden i jedyny kwiatuszek. Teoretycznie, jeżeli używacie kleju z werniksem, to lakierować pudełka nie trzeba, ale ja się z tym nie zgadzam, lakieruję, bo praca wygląda estetycznie i jest bardziej trwała. I właściwie na tym etapie mój chustecznik jest już gotowy. Albo jeżeli macie ochotę, to można jeszcze dodać lekkie obrysowanie, zaznaczenie brzegów. Jeżeli lubicie takie klimaty, bo to obrysowanie brzegów daje nam taki charakter lekko vintage. Więc przejeżdżam brzegi, a potem pomyślałam, że jeszcze odrobinę pochlapię, bo tutaj, czego nie widzicie, ja gołym okiem widzę, że kończy się papier. To nie rzuca się w oczy, ale jeżeli dokładnie przełożymy oko, przyjrzymy się, to widać, gdzie kończy się papier ryżowy. Chlapanie czy zaznaczenie brzegów oczywiście jest opcjonalne, ale pokażę Wam, jak to finalnie wygląda, bo osobiście uważam, że świetnie. To są plakietki, które robię sama. W masie super lekkiej odbijam pieczątkę, a do tego serduszko. Pomalowane pod kolor prezentuje się tak. A tak prezentuje się gotowy chustecznik, czyli według mnie rewelacyjny prezent na wszystkie możliwe okazje. Dzień matki, dzień babci, urodziny, imieniny, parapetówka. No powiedzcie, on naprawdę nadaje się na każdą okazję. Więc jeżeli chcielibyście zacząć przygodę z deku, ale nie wiecie od czego, to proponuję właśnie od takiego chustecznika. No to koniec filmu. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam w filmie, znajdziecie pod wideo, czyli w opisie filmu. W najbliższą niedzielę zapraszam na kolejny film, a wszystkich deku zakręconych na naszą super grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.